I've been doing this for so long. I've been cutting to 84 kilos for all my whole career. So I don't know if it was the flight. I don't know what it was, but it seemed like it was something was holding, and I couldn't release the water. So this time we took extra precautions, so we know that I won't have to struggle like with the weight cut, and so it will go smoothly this time. Rzeczywiście nie poszło to zgodnie z planem podczas mojej ostatniej walki z Albertem Odzimkowskim. Dla mnie to było zaskoczenie, bo ja jestem profesjonalistą i ja całe życie moje zbijam do 84 kg i nie miałem wcześniej takich problemów. Mam wrażenie, że coś po prostu wstrzymywało, retencję wody powodowało i nie mogłem jej po prostu spuścić. Nie wiem, czy to była kwestia lotu, czy jakichś innych kwestii, ale teraz przywzięliśmy odpowiednie środki ostrożności, żeby sytuacja się nie poprawiła i jest o wiele lepiej. W takim razie o genezę tego pojedynku. Odkąd wiesz, że twoim rywalem będzie Michał Materla i czy wiesz, że się mierzysz z legendą tej organizacji? Really exciting for me. The time now in my career is definitely the right time, and Khalidov's #1 gangster. Materla's #2 gangster. Like we do it like this. So yeah, I'm happy. Więc bardzo długo nie wiedziałem, kto będzie moim przeciwnikiem i ja w ogóle też nie byłem tego świadomy, że Materla w ogóle wrócił do KSW i dla mnie to była bardzo miła, aczkolwiek szokująca niespodzianka, że będę się z nim mierzył. Oczywiście ja to traktuję jako taki bonus dla mnie, bo jest to rzecz wyjątkowa, wiadomo, że jest to legenda i ja bardzo to doceniam. Ja tylko wiedziałem, kto jest w mojej dywizji, a potem się tak ułożyło, że jednak będę walczył z Michałem, co jest dla mnie szczególne. Wiadomo, jakby gangsterem numer 1 jest Khalidov, drugim jest Michał Materla, ale trzeba tutaj zrobić swoje, bo czuję, że to jest odpowiedni moment w mojej karierze, żeby zadziałać, że to jest właśnie to. Jason, ostatnio rozmawialiśmy, że lokalni fani zazwyczaj stawiają na swoich zawodników. To jest, jak to się mówi, cold fact. Natomiast twoim okiem mówisz, że jest to czas tak naprawdę odpowiedni dla ciebie na toczenie dużych walk. To w porównaniu ze swoimi poprzednimi rywalami w tym całym korowodzie, dużych walk, nie ukrywajmy, jak byś gratyfikował właśnie Michała Materlę? Czy to jest na papierze oczywiście najtrudniejsze wyzwanie w twojej karierze? You've been facing so many different fighters when it comes to their style and their experience and their status in MMA game. So if you were to place Michał Materla somewhere between all those fighters that you had the experience to fight previously, where would you put him? Where would I put him? Yeah. Like style-wise? Like the level. He's high level. He's he's dangerous, just like any other fighter, I guess. I never overlook anybody. So in my head, he's very, 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 very dangerous, and so I just leave it as that, and he's still a good level fighter, So it all comes down to what happens on the night, So he's very capable of throwing his hands in jiu-jitsu. He's been training for a long time, so he has experience, So you can never count out experience. So you just have to stay focused, and I'm very focused. Oceniłbym go na wysoki level. Uważam, że Michał jest bardzo niebezpieczny, bardzo doświadczony, trenuje bardzo długo, ma umiejętności zarówno w jiu-jitsu, jak i w stójce. Ja mam takie podejście, że ja nigdy nie mam tak, że ja nie doceniam swoich przeciwników, że ja zawsze naprawdę biorę pod uwagę to, co potrafią, ale tak naprawdę najbardziej to rozlicza wieczór walki. I ja też jakby mam to w głowie bardzo, ale zdecydowanie gdybym miał ocenić, to naprawdę wysoki level i wielkie niebezpieczeństwo, bo Michał potrafi zaskoczyć. Jak wiemy, Michał Materla był jednym z właścicieli organizacji EFM Show. Rozmawialiśmy sobie przed chwilą, że nie udostępniono tej ostatniej jego walki z Rimbonem. Czy uważasz to w pewien sposób za celowy zabieg, aby jego kolejni rywale nie mogli obejrzeć jego ostatniej potyczki?
As we all know, he was the boss, the owner of EFM organization, which no longer exists in that form. And that's why he just came back here. And his last fight is not published anywhere. And do you think it's like on purpose, because not to show him that maybe he had some struggles over there? Have you seen the fight in general? No, you know, my coaches, my coaches, you know, Matt and the guys from 10th Planet, and my coaches, they try to look for, you know, as much recent fights as possible, because it's all about the recent fights. We don't go back 10 years. We don't go back 8 years, you know. So we try to look for the recent fights, and, you know, the only recent fights that we saw was, you know, the Soldic fight and maybe, you know, the Janikowski, you know, these fights. But we couldn't find the EFM fight. So, you know, there's a reason for that. You know, we're fighters. We're here to promote ourselves. We're here to show the crowds, show our city, show you know, where we come from, what we do. So there's no reason to hide, you know, like anything, you know. So, you know, I just you never know. I think you can take, you know, what you want from that, from not seeing the video. Why is the video not out? But at the end of the day, you know, he showed up and he got the win. So how he got the win, nobody knows. I didn't see the fight. So yeah, so I just. No problem. Mój sztab trenerski ma taką zasadę, że on szuka zawsze właśnie tych najświeższych, ostatnich walk. Nie patrzy 4-8 lat wstecz, tylko szuka tych najbardziej świeżych. I oczywiście analizowaliśmy walkę z Roberto Soldiciem, z Damianem Janikowskim, to co było oczywiście dostępne. Rzeczywiście walki z EFM nie są udostępnione i przypuszczamy, że może być ku temu jakiś powód. Chociaż tak do końca on jednak przygotował się, odbył tę walkę i jednak wygrał. Nie do końca można teraz sobie tam znowu przeanalizować, w jaki sposób to była wygrana, ale jednak to była wygrana. Może ku temu jest jakiś specjalny powód, ale ja jestem zawodnikiem nie po to, żeby dochodzić do tego. Musimy promować swoje imię, kreować swoje dziedzictwo, promować siebie w mieście oraz w organizacji. Także sam po prostu nie wiem. Ostatnią walką odkułeś się w KSW, wróciłeś na ścieżkę zwycięstw. Jaki jest aktualnie twój cel w KSW? Czy twoim celem jest dotarcie do Roberto Soldicza, że jest z walki na walkę? Jak myślisz o KSW? Czy to jest twoja przyszłość, to jest twój cel dalej? You had your ups and downs in KSW already, but it seemed to be the good time for you now, as it is. And what's your point and what's your purpose in general in the organization? Do you are you chasing Roberto Soldic, or what's the goal? Yeah, of course. I'm chasing the champion, of course, 100%. I wouldn't say I had, you know, ups and downs in KSW. I would say the pandemic hit me very hard. Yeah, I remember. Yeah, I guess the pandemic hit a lot of people very hard. So, you know, I take a loss on the chin. You know, it's my fault. I have to go back to the drawing board and get better. But, you know, there's a lot of killers in my division. I'm definitely one of them. And I'm here now to prove, you know, that I'm very prepared. And, yeah, I'm chasing the champion. You know, I see the champion hit guys and they fall quick. I want to know how hard this guy hits. Oh. So, you know, I hit hard too. So, you know, that's definitely a fight that, you know, that I'm chasing for. Oczywiście podążam za czempionem, podążam za mistrzem, to jest mój cel. No, ja widzę po prostu, w jaki sposób on walczy, że on uderza, a przeciwnicy padają. Ja też chcę sprawdzić, jak mocno on uderza. Ja też nie wstydzę się swoich ciosów, wiem też, że potrafię mocno uderzyć, więc to jest do zrobienia. W ten sposób tak to widzę, że po prostu no, patrzę za tym mistrzem. Jeszcze tylko chciałbym nadmienić, że to nie jest tak, że mam swoje zloty i upadki w KSW. Ja bym powiedział, że po prostu no, ja jestem jednym z tych ludzi, których pandemia naprawdę szczególnie dotknęła. Myślę, że jest wiele takich ludzi i ona spowodowała, że miałem jakieś tam małe perturbacje, ale generalnie czuję się naprawdę jako mocna osoba, mocny zawodnik i znam swoją wartość.
Będziesz walczył na gali nie tylko w Polsce, ale też w Szczecinie, czyli w mieście rodzinnym Michała. To też jest jeden z powodów, dlaczego Michał szybciej, a nie później podjął decyzję o powrocie do KSW, gala w jego rodzinnym mieście. Prawdopodobnie 99% hali będzie za Michałem. Jesteś gotowy na tą publiczność, no bo to jest publiczność bardzo dobrze wyedukowana, bardzo specyficzna i bardzo fanatyczna, może duże słowo, ale na pewno możesz usłyszeć kilka gwizdów. So you're fighting on Michał Materla's home soil. It's his home territory, and I don't know if you know, but these people are really highly educated when it comes to MMA. They just follow Michał's steps for as long as possible because he's the legend, as we said already. Having his career for so long and being the mark of it somehow. So is it a problem for you that you're probably gonna face some kind of well, not maybe a hate, but it's gonna to be tough though, facing that crowd, going all for Materla, being kind of fanatics. I don't care about all that. Where I come from, we don't care about all that. You know, I'm here to do a job. I'm here to do a job. It's my show. I'm here to, you know, put my foot down and it's my show. You know. Yeah, it's Materla's hometown. I respect him respectfully. It's his, you know, people know him. You know, he's a legend. You know, he's fighting in his hometown. But I come in here to do a job. And respectfully, you know, I'm here to entertain a lot of people in that arena. So, you know, I'm just going to, you know, block everything, all the negativity, all the, you know, you get it on social media, you get it everywhere, you know, the negativity, and, you know, I have positive people around me, you know, so I'm keeping with that same energy, and I'm going to bring that energy on the night. All right. Rzeczywiście może tak być, ale ja tak naprawdę ja nie patrzę na innych. Ja nigdy nie patrzę na innych, ja skupiam się na sobie, patrzę w głąb siebie i koniec końców to są tylko fani, a to ja przychodzę do pracy i to ja robię show, ja jestem elementem głównego show, to ja przychodzę dać tym tysiącom ludzi rozrywkę i chcę ją dostarczyć w najlepszy sposób, jaki to jest możliwe, więc tak naprawdę ich zachowanie i tak dalej również zależy przede wszystkim ode mnie i jak walka się potoczy, więc będę cały możliwy negatywny flow, które będzie się tam krążyć wokół, będę po prostu blokować, wiem jak to robić i skupiam się na sobie. KSW 64 zdradziłeś mi, że część fanów mogłaby życzyć sobie rewanżu z Damianem Janikowskim. Czy w jakiejś bliższej bądź dalszej perspektywie widzisz taką walkę i czy ty, biorąc pod uwagę twoje ostatnie zwycięstwo, a porażkę Damiana, czujesz się w pewien sposób wyżej w rankingu od niego? Do you think about facing Damian Janikowski in the rematch again, or do you feel the need for it to happen? And how do you place him in the ranking? Because now we've got the rankings. Well, I've seen the rankings. I see Materla at number 4, I think. I'm not in the rankings. No, is Janikowski in the rankings? Yeah, it's very small, you know, the rankings, but after I beat Materla, I feel there's a chance for the rematch, you know, because I definitely would want that rematch, 110%. But there's other guys in the division that I guess, you know, that need to get the work. So let's just see what happens. I think after this fight, let's see what happens. You know, I think after I beat Materla, I'm definitely going to be in the rankings. Where I'm going to be, who knows? But it's definitely going to be an exciting time for KSW and MMA. Tak, zdecydowanie widziałem te rankingi. Z tego co pamiętam, Michał Materla plasuje się mniej więcej na 4. pozycji. Ja teraz z nim jestem zestawiony, więc dużo może się zmienić, jeśli z nim wygram. Jeśli chodzi o rewanż z Damianem Janikowskim, jak najbardziej. Zależy mi na tym w 110%. Chciałbym, żeby do tego doszło. W jakich okolicznościach i tak dalej, no jeszcze tego nie wiem, ale myślę, że dużo jest ludzi w naszej kategorii wagowej, którzy mają naprawdę do roboty swoją do zrobienia, więc myślę, że to jest bardzo ekscytujący czas dla KSW, który nadchodzi i że może się zadziać. W takim razie na koniec zapytam, jakiego Michała spodziewasz się w sobotę? Myślisz, że będzie chciał szybko przenieść walkę do parteru i tam szukać swojej szansy, czy jednak będzie chciał się z tobą troszeczkę pobić? Jak myślisz, jak to może wyglądać? What's your prediction for Michał's behavior in the cage? Do you think it might be a very quick takedown and doing it into a BJJ brawl or something, or what's your prediction?
I think we've drilled 3 different scenarios for how he's going to approach this fight. And I'm prepared for all 3 scenarios. He's very heavy in jiu-jitsu. We know that. That's probably where, and his wrestling, he's probably been working his wrestling, his takedowns and a lot. I do not know why a lot of maybe fighters and a lot of media think that I don't have any jiu-jitsu or any wrestling. That is absolutely crazy. So I feel that, you know, he could fall into something, and I don't know how he's going to approach this fight, but I'm good at reading fighters. So, you know, I'm going to read him, and I'm going to put it on him. That's it. Simple. Z moim sztabem przerobiliśmy 3 możliwe scenariusze, w jaki sposób to może się wykreować. Przerobiliśmy wszystkie 3 i jesteśmy gotowi na każdy z nich. Jeśli chodzi o jiu-jitsu Michała, wiadomo, że jest ciężki, dobry, że naprawdę potrafi postawić niesamowite blokady, żeby komuś mogło się tam udać w walce z nim. Natomiast nie wiem, z czego to wynika, że ludzie w ogóle myślą, że ja nie posiadam gry parterowej i że nie umiem jiu-jitsu. To jest po prostu niedorzeczne, bo to nie jest prawda. Także nie mam jednej konkretnej predykcji na to, co może się potoczyć. Tak naprawdę myślę o tych 3 i na każdą z nich jestem gotowy. To zdawać proszę jeszcze na koniec, jak to się stało, że zostałeś asasynem i o tą pozycję, którą zawsze przybierasz po wygranych walkach. Skąd to się wzięło, ten pseudonim i ta poza? So what's behind the assassin nickname? How did you get it? And what's with the gesture that you're having at the weigh-ins? The nickname came from when I first started MMA. Got into the gym. Didn't know much MMA, but I pretty much dominated a lot of professionals that were in the gym. And in my first few fights, you know, ended really, really quickly. So the name kind of just stuck. And then throughout my whole career, I started to understand that it's entertainment and it's a business, and people like to see, you know, certain things. So I just kind of one day it just came to me and I did it, and then after that everyone just started to like it, and then it just stuck. It stuck with me. So I think when they see me and you know I do what I do, I think everyone knows it's me. So yeah, it's definitely a crazy thing that I do, I guess. Yeah. Jeśli chodzi o pseudonim, czyli Assassin, wynika to z tego, że kiedy zaczynałem swoją karierę w MMA, poszedłem na kilka pierwszych treningów, nie miałem jeszcze zbyt dużego pojęcia o całym sporcie, no ale tak to było, że dominowałem po prostu nawet profesjonalnych zawodników i to było szalone. Pierwsze moje walki też kończyły się bardzo szybko, więc taksywka po prostu się do mnie przykleiła, no i już została. A jeśli chodzi o ten gest, to przez trwanie mojej kariery ja zrozumiałem, że MMA to nie jest tylko sport, to też jest biznes i to też jest rozrywka. I pewnego dnia po prostu wymyśliłem sobie ten gest. Okazało się, że on się przyjął do publiczności, inni mówili do mnie zrób to jeszcze raz i tak dalej, więc to też w pewien sposób się samo do mnie przykleiło i tak już zostało i po prostu ciągnę temat dalej. To dziękujemy i czy mógłbyś tutaj fanom właśnie tę pozycję zaprezentować jeszcze raz? Thank you for the talk, and could you please at the end of the talk do the gesture for the fans? Thank you. Thank you so much. Thank you.